Pałac Krasińskich w Warszawie, zwany Pałacem Rzeczypospolitej. To tutaj można zobaczyć dzisiaj najcenniejsze zbiory Biblioteki Narodowej, ocalałe z wojennej pożogi. Między innymi najstarsze zabytki języka polskiego, kazania świętokrzyskie czy psałterz floriański. Ta sala to sala wilanowska. Ponad 7000 woluminów. Z XVII, XVIII i XIX wieku ustawionych jest tutaj na oryginalnych regałach i komodach. Meble te zostały zaprojektowane na początku XIX wieku na potrzeby Biblioteki Potockich w Wilanowie, jednej z najpiękniejszych i najbardziej okazałych kolekcji polskiej arystokracji. Zapewne podobnie wyglądały wnętrza Biblioteki Załuskich w Warszawie. Ta nieistniejąca dziś biblioteka, otwarta w 1747 roku, założona została przez braci Załuskich, Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja. Obaj świetnie wykształceni i dysponujący wysokimi dochodami i rozległymi kontaktami w całej Europie, utworzyli imponujący księgozbiór, do którego dostęp otwarty był dla każdego. Zgromadzone w niej zbiory, liczące na początku blisko 200 000 woluminów i 10 000 rękopisów, czyniły z Biblioteki Załuskich największą książnicę publiczną w Europie w XVIII wieku. W 1794 roku cała biblioteka, w której znajdowało się już wtedy około 400 000 woluminów, została na rozkaz carycy Katarzyny wywieziona do Petersburga. Dopiero po traktacie ryskim w 1921 roku odzyskano dużą część Załuskianów, jak określa się księgi należące niegdyś do Załuskich. Niestety, większość z nich została z premedytacją spalona w 1944 roku przez okupujących Warszawę Niemców. Do dzisiaj ocalała jedynie niewielka część księgozbioru, jaki niegdyś należał do braci Załuskich. Księgi, które starszy z braci, biskup krakowski Andrzej Stanisław posiadał w swoich prywatnych rezydencjach, z jego woli trafiły do biskupiego seminarium akademickiego w Krakowie, a dzisiaj znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. I właśnie o tych księgach i o śladach pozostawionych na ich kartach przez dawnych właścicieli, braci Załuskich, porozmawiam dziś z dr Martyną Osuch z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Książki, które trafiły do Biblioteki Załuskich w Warszawie, wcześniej znajdowały się w księgozbiorach każdego z braci. To były książki, które pierwotnie kupowali dla siebie. Ta księga, która jest przed nami, to właśnie księga związana z jednym z braci, z jego wczesnym okresem życia. To, co tutaj jest szczególnie ciekawe w tym woluminie, to, że młodziutki Józef Andrzej Załuski podczas studiów w Paryżu zakupił tę książkę w wieku zaledwie 20 lat i wiemy to z wpisu własnościowego, który umieścił na książce z datą 1722 i informacją, że zakupił książkę w Paryżu. Ta książka, którą Józef Andrzej kupił w Paryżu, potem trafia do jego brata. Tu jest znak, który nam o tym mówi. Spróbujmy go jakoś rozszyfrować. Jest to pieczęć czarnym tuszem z inicjałami. W środku widzimy herb Załuskich, herb Junosza i wokoło inicjały AZEP, czyli Andreas Załuski, episkopus Tlocensis. Wówczas Andrzej Załuski najprawdopodobniej, kiedy tę pieczęć umieszczał na druku, był biskupem płockim i właśnie w Płocku gromadził swoją bibliotekę. Na karcie tytułowej jest jeszcze kilka innych znaków, które nam pokazują, gdzie książka trafiła w późniejszym okresie. Oprócz wpisów własnościowych Józefa Andrzeja Załuskiego i pieczęci Andrzeja Stanisława Załuskiego mamy też wpis własnościowy, a także pieczęć
dużo późniejszą, biblioteki Seminarium Akademickiego Diecezjalnego, ufundowanego przez Andrzeja Stanisława Załuskiego, który do tej biblioteki przekazał swoje prywatne zbiory z biblioteki podręcznej, które właśnie w znacznej większości nosiły taki znak własnościowy, właśnie tę czarną pieczęć, którą widzimy tutaj na karcie tytułowej. Czyli te księgi, które bracia zbierają, oni zbierają je od najwcześniejszych, właściwie od najwcześniejszego okresu swojego życia. W Paryżu Załuski studiuje, Tak. ale wiemy też, że Załuski podróżuje po Europie. Czy wiemy, że też przywoził z innych krajów książki, w których był? Józef Andrzej Załuski zbierał książki, można by rzec, obsesyjnie, tak naprawdę. Wszędzie, gdzie się pojawiał, zainteresowany był głównie nabywaniem wszelkimi sposobami woluminów do swojej kolekcji. Najpierw swojej prywatnej kolekcji, bo tutaj mamy świadectwo, że w wieku już 20 lat znamy też woluminy z innych kolekcji w Polsce, które noszą wcześniejsze jeszcze jego znaki własnościowe, gdy miał lat 17 czy 19, więc to był bardzo młody wiek, już zbierał wtedy bibliotekę prywatną podczas podróży akademickich, a później już w dorosłym życiu, kiedy podróżował, kiedy przebywał z królem Stanisławem Leszczyńskim w Lunéville, kiedy przebywał jako poseł w Rzymie, w tych wszystkich miejscach nawiązywał znajomości i zbierał książki, wymieniał się, kupował, pozyskiwał wszelkimi możliwymi sposobami kolejne egzemplarze, bardzo często tego samego wydania, które następnie wymieniał albo sprzedawał w Polsce, kumulował bardzo, bardzo duże ilości woluminów. Dwie kolejne księgi, które należały do Andrzeja Stanisława Załuskiego. Nie znajdujemy na stronach tytułowych pieczęci z jego inicjałami, ale Andrzej Załuski w inny sposób w tych księgach zaznaczył, że są to jego książki. Mamy tutaj znak własnościowy zwany exlibrisem. Exlibris zazwyczaj wklejało się wewnątrz książki na verso górnej okładki i widzimy tutaj na tym miedziorytowym exlibrisie autorstwa Michała Żukowskiego widzimy herb Załuskich, Junosza, a także podpis ex-biblioteka André Załuski, episkopi Krakowiensis, czyli widzimy, że tutaj już Załuski piastował godność biskupa krakowskiego, kiedy ten znak własnościowy powstał. To, co przykuwa uwagę, na wcześniejszej pieczęci w centralnym polu znajdował się herb Junosza i ten herb właśnie tutaj też widzimy jako ten znak rodowy, który Andrzej Stanisław eksponuje jako, można powiedzieć, ten znak rozpoznawczy. W niektórych księgach, które Andrzej Stanisław posiadał, oznaczenie własności było nieco ukryte i tak jest w tym przypadku. Co to za znak i gdzie on się znajdował? Mamy tutaj tak zwaną suchą pieczęć, charakterystyczną dla Andrzeja Stanisława Załuskiego. Było to rozwiązanie bardzo mądre, ponieważ umieszczenie znaku własnościowego wewnątrz książki pomagało zidentyfikować jej właściciela, na przykład kiedy z karty tytułowej taki znak został usunięty, co było praktyką powszechną wśród dawnych czytelników. Więc kiedy ktoś usunął znak własnościowy, który był na karcie tytułowej, albo w ogóle na przykład całą kartę tytułową, albo ona uległa zniszczeniu, to wtedy na tej 25 stronie, czy też karcie, pozostawał znak Andrzeja Stanisława Załuskiego. Mamy tutaj AZEC, inicjały, które rozwijamy jako Andreas Załuski, episkopus Krakowiensis, czyli już znak pochodzący z czasów, kiedy Andrzej Stanisław Załuski był biskupem krakowskim. Przed nami książka z kolekcji Andrzeja Stanisława Załuskiego, można powiedzieć wyjątkowa. Nie jest to zwykła książka. Jak możemy to zobaczyć, ma szczególną oprawę, a to w związku z tym, że jest to książka, która była wykorzystywana w posłudze duszpasterskiej Andrzeja Stanisława, który jako biskup odbywał w parafiach wizytacje. Z czego jest wykonana ta oprawa?
Oprawa wykonana jest z deski, na którą naklejono aksamit. Ten aksamit w tym momencie jest mocno wytarty, ale była to przepiękna, nietania okładzina, więc widać, że tutaj książka zdecydowanie była potraktowana specjalnie przez właściciela. Widzimy też ozdobne wyklejki z papieru tureckiego, a w środku cały szereg znaków własnościowych Andrzeja Stanisława Załuskiego. Nie ma wątpliwości, że ta książka należała właśnie do Andrzeja Stanisława. Jest ex libris, jest również na karcie tytułowej, są jeszcze 2 inne wpisy. Mamy znak własnościowy, który dość rzadko spotykamy w książkach obu braci, mianowicie wpis własnościowy Andrzeja Stanisława Załuskiego, wymieniający jego kolejne godności, które sprawował, a także pieczątkę czarnym tuszem Andreas Załuski, episkopus Płocensis, w środku herb Junosza. Na kartach ochronnych tej książki odręcznie uzupełniono tekst o obrzędy, które biskup odczytywał, kiedy rozpoczynał wizytację. Jest tutaj również lista paramentów liturgicznych, które biskup musiał ze sobą zabrać, które biskup potrzebował. No jest to też na pewno przykład książki wspaniały, która przemieszczała się razem z właścicielem, więc widzimy tutaj, jak blisko ta książka była kiedyś, jeszcze w XVIII wieku tak naprawdę, z człowiekiem. Więc to jest na pewno bardzo ciekawe świadectwo. Pieczęć czarnym tuszem, którą widzieliśmy wcześniej, to pieczęć, którą Andrzej Załuski używał, kiedy był biskupem płockim. O tym mówią nam 2 litery monogramu EP. Ale widzimy, że w późniejszym okresie podobną, ale jednak inną pieczęć Andrzej używa, kiedy otrzymuje kolejną godność. Widzimy również pieczęć czarnym tuszem, bardzo podobną do tej, którą przed chwilą pokazywaliśmy. Jednak tutaj mamy już inicjały AZEC, czyli Andrzej Załuski, biskup krakowski. Oznacza to, że ta pieczęć jest późniejsza i powstała w czasie, kiedy Andrzej Załuski już piastował godność biskupa krakowskiego i książka została nią oznaczona najprawdopodobniej już w Krakowie. Też możemy na pieczęci, którą używa jako biskup krakowski, bardzo wyraźnie zobaczyć w centralnym polu właśnie heraldyczny motyw baranka, czyli herb Junosza, którym Załuscy legitymowali się, i ta pieczęć na karcie tytułowej bardzo jasno mówiła czytelnikowi i mówi do dzisiaj właściwie, do kogo ta książka należała.